Gra o Tron. Nie wiem jak wy, ale ja po ostatnich odcinkach trochę straciłam zapał do serialu. I lękam się o to, co czeka nas dzisiaj. Ale jednak na temat kotów zawsze chętnie się pomądruję. A wam spodobało się moje małe śledztwo na temat tego, co stało się z Balerionem, którego goniła Arya w pierwszym sezonie. Postanowiłam więc prześledzić losy innego Milusińskiego, który przewinął się przez komnaty Czerwonej Twierdzy. Lojalnie ostrzegam. Jeśli macie słabe nerwy, przełączcie się raczej na harcekociąt albo słodkie kotki brytyjskie. Do rzeczy. Mowa dziś będzie o Serłowcy, który zarówno w książce, jak i w serialu był kotem należącym do Tommena. Tym razem zaczniemy od książek. W narracji Martina koty często pełnią rolę obiektywu, który kieruje naszą uwagę na wybrane cechy postaci. I taki właśnie zabieg stosuje autor w pierwszym tomie Uczty dla Wron. Mały Tommen marzy o kotku i w swojej prostoduszności jest przekonany, że każde małe dziecko podziela jego pragnienie. Ta dziecięca naiwność stoi w jawnej sprzeczności z otaczającym go światem. Wyślemy kochanemu Bobaskowi podarunek, oznajmiła królowa. Prawda, Tommen? Może kotka? Lepiej lwiątko, zasugerowała Lady Merryweather. Żeby rozerwało mu gardziołko, zdawał się mówić jej uśmiech. Miałam na myśli inny rodzaj podarunku, stwierdziła Cersei. Zapewne nowego ojczyma. Jaime znał ten wyraz oczu swojej siostry. Widywał go już niejednokrotnie. Ostatnio zaraz po ślubie Tommena, gdy spaliła wieżę namiestnika. Na twarze gości padł wówczas zielony blask dzikiego ognia. I wszyscy wyglądali jak gnijące trupy. Banda radosnych upiorów. W następnym fragmencie na pierwszym planie znów plącze się kotek, ale w tle widzimy rozgrywki, w których Tommen jest pozbawionym świadomości grypionkiem. To tylko mały chłopiec, który marzy o tym, żeby mieć kotka i nie jeść buraków. Tak, ale ja jestem królem. Margaery mówi, że wszyscy muszą spełniać wolę króla. Chcę, żeby jutro osiadłano mojego białego rumaka i żeby Ser Loras uczył mnie posługiwania się kopią. Chcę też dostać kotka i nie chcę jeść buraków. Skrzyżował ramiona na piersi. Jaime nie przestawał się śmiać, ale królowa go ignorowała. Tommenie, podejdź bliżej. Kiedy się odsunął, westchnęła. Boisz się? Król nie powinien okazywać strachu. Chłopiec ze spuszczonym spojrzeniem podszedł do Bali. Cersei wyciągnęła rękę i pogłaskała go po złotych włoskach. Jesteś królem, lecz również małym chłopcem. Dopóki nie osiągniesz pełnoletności, ja sprawuję rządy. Obiecuję, że nauczysz się władać kopią, ale nie od Lorasa. Rycerze Gwardii Królewskiej mają ważniejsze obowiązki niż zabawy z dziećmi. Zapytaj lorda dowódcy. Czyż nie tak, ser? Bardzo ważne obowiązki. Jaime uśmiechnął się półgębkiem. Na przykład objeżdżanie miejskich murów. Tommen był bliski łez. A czy mogę chociaż dostać kotka? Zaraz. Tylko dlaczego ja opowiadam o marzeniach o kotku, skoro miałam mówić o konkretnym kocie? Otóż właśnie to w odpowiedzi na te marzenia w życiu Tommena pojawia się Serłowca. O tej porze jej syn spał już smacznie, ale Cersei zajrzała do niego, zanim sama położyła się do łóżka i ze zdziwieniem zauważyła śpiące przy chłopcu 3 czarne kotki. Skąd one się wzięły? Zapytała stojącego na straży przed komnatą Ser Meryna Tranta. Dostał je od małej królowej. Chciała mu dać tylko jednego, ale on nie potrafił zdecydować, który podoba mu się najbardziej. Lepsze to, niż wycinanie ich z kocicy sztyletem. Nieudolne, uwodzicielskie zabiegi Margaery były tak łatwe do przejrzenia, że aż śmieszne. Jest za młody na pocałunki, więc daje mu kocięta. Cersei wolałaby jednak, żeby nie były czarne. Czarne koty przynosiły pecha. Mała córka Rhaegarra przekonała się o tym właśnie w tym zamku. W tym tomie kotki więcej się nie pojawiają, ale na końcu książki znajduje się spis postaci, z którego dowiadujemy się, że kotki nazywają się Serłowca, Lady Wąsik i Bucik. Urocze. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek o kocie Balerionie, to na pewno pamiętacie, że Serłowca pojawia się kolejny raz pod koniec drugiego tomu Tańca ze smokami. Kevan Lannister od dawna nie widział króla w tak dobrym nastroju. Od zupy aż po deser Tommen opowiadał radośnie o czynach swoich kotków, karmiąc je kawałkami szczupaka z królewskiego talerza. Nocą pod oknem znów był niedobry kot, poinformował w pewnej chwili Kevana. Ale Serłowca syknął na niego i kot uciekł po dachach. I na tym póki co koniec. Zarówno Serłowcy, jak i Tommen na papierze mają się dobrze. A jak jest na ekranie? W serialu kot również pojawia się w konkretnej roli. Ma za zadanie zwrócić uwagę widza, jak drastycznie różnią się od siebie zmarły król Joffrey i jego następca Tommen. Margaery, żona obu, w odcinku 3 sezonu 4 mówi o Joffreyu, że najszczęśliwszy był, kiedy torturował zwierzęta. Co przypominają nam scenarzyści w kolejnym epizodzie, gdy Tommen leży w łóżku zmarłego Joffreya, mając nad sobą taki niezbyt uroczy obrazek. Chwilę później Tommen podrywa się, susząc szmer i wołając po imieniu swojego kota, Serłowcę. Okazuje się jednak, że to Margaery, która przyszła zaprzyjaźnić się ze swoim przyszłym mężem. Rozmowę przerywa im długowłosy kot, wskakujący na kolana Margaery, którego Tommen przedstawia jako Serłowcę. Tommen wspomina, że Joffrey nie przepadał za Serłowcą i groził, że obedrze go żywcem, a potem zrobi z niego pasztet i nakarmi nim niczego nie spodziewającego się Tommena. Co faktycznie brzmi jak typowy Joffrey.
Na to wspomnienie serłowca dyskretnie ulatnia się ze sceny. I chociaż Tomena widujemy jeszcze kilka razy, głównie rozstawionego po kątach przez żonę i matkę, to serłowca nie pojawia się nigdy więcej. Dlaczego? Scenarzyści udzielili odpowiedzi na to pytanie w wywiadzie dla Entertainment Weekly, z którym to portalem swoją drogą byli brutalnie szczerzy co do 8. sezonu. Otóż okazuje się, że Cersei nienawidziła imienia serłowca tak bardzo, że nie mogła pozwolić mu przeżyć, więc wymyśliła dla niego najbardziej diaboliczną śmierć ze wszystkich. Była tak okropna, że nie można jej było pokazać na antenie. Dlaczego? Ale nie, poważnie, dlaczego? To znaczy wiemy już, że scenarzyści najwyraźniej sami nie mają zwierząt, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo nie wiedzą chyba za bardzo, jak się z nimi powinno obchodzić. Ale prawdziwy powód swojej decyzji wyjawiają dalej. Tłumaczą się tym, że z kotami niezbyt fajnie się pracuje. Mówią, że psy generalnie robią to, o co się je poprosi, jeśli są mądre i dobrze przeszkolone, ale koty zawsze mają swój własny terminarz. Serio? Nie wiem jak wam, ale mi wydaje się to trochę dziwne, że w serialu, w którym produkcja każdego odcinka kosztuje $15 milionów, nie znalazł się budżet na tresowanego kota. No ale okej. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach historię, jakiego kota chcielibyście prześledzić następnym razem. Do usłyszenia!